Idziemy w kierunku Split Zadar. Ale wcześniej przystanek na Park Narodowy Krka. Jak to jest pięknie. Do Splitu 148 km. Tak, z powodu wiatru ograniczona nawet prędkość. Zamiast 130 mamy 100 na godzinę. Tak silny wiatr wieje. Ograniczenie prędkości jest na tablicy elektronicznej, więc tylko jest prognozy o silnym wietrze. Znaki są aktualizowane po prostu bezprzewodowo. Gratka dla Ciebie. Nie wiem, czy było widać na filmie taki off-top. Randomowo rosnące azalie przy autostradzie. Tak. Taki różowy krzaczek. 23 stopni. Ile było przy wjeździe? 18 stopni. 18, no. I już bluza niepotrzebna. Tak, właśnie tuż przed tunelem Svetirog mieliśmy chwilę postoju na stacji benzynowej i już zaczęło mi być zimno i dosyć tego zimna i ubrałam bluzę, ale jak widać chyba już zaraz nie będzie w ogóle potrzebna. Także z dzisiejszej trasy będziemy mieć takie krótkie filmiki, takie zajawki. Najważniejsze dla nas było zobaczyć, jak zmieni się pogoda po przejechaniu masywu Velebitu. 24 już. No i właśnie jest już 24 stopnie. Tak. No, Łukasz siedzi, kieruje, siedzi koło mnie, się cieszy bardzo. A tu co? Welcome to the country of 1244 islands. Woohoo! Wow. No ciepło się robi, ciepło. Tak, na tablicy było napisane, ktoś napisał markerem, ubij towara. Jeśli ktoś z Was wie, co to znaczy, to napiszcie w komentarzu. Ubij towara. Naprawdę nic tu się nie wydarzy. Monitorujemy zmianę temperatury 24 stopnie. A w kolejności, pamiętasz, mówiłeś mi wczoraj pod względem liczebności miasta w Chorwacji. Tak, na pierwszym miejscu to jest Zagrzeb, 700 000. Na drugim Split, Aha. około 200 000. Na trzecim Rijeka, 120 000. Czyli 3 największe miasta, które odwiedziliśmy do tej pory, a Split odwiedzimy dzisiaj. Tak, Zadar jest chyba na 5. miejscu, a na 4. jest miasto w północno-wschodniej części Chorwacji. Zapomniałem, czy to jest Osijek może? No tu też potrzebujemy wsparcia z Waszej strony. Split, Zadar, lotnisko w Zadarze. Wyspa Wir. Wyspa Wir. Lotnisko było też jakby przyporządkowane lotnisko do miasta Rijeka, znajdujące się na wyspie Krka. Tak, w Zadarze jest kolejne lotnisko, w Zagrzebiu oraz w Splicie. Wiecie, to jest pierwszy nasz wypad wspólny do Chorwacji. Łukasz już tutaj był 2 razy wcześniej. Fajne było też to, że mieliśmy nocleg, no, można powiedzieć w Rijece, ale tak nie do końca, bo to było 12 km od Rijeki, w takiej miejscowości Vrata, niedaleko Jušići. Więc mieliśmy troszeczkę do pokonania. Na szczęście jesteśmy samochodem, więc nie był żaden problem. A też komunikacją miejską 2 dni temu wieczorkiem sobie podjechaliśmy. Autobus jeździ co godzinę, więc nie było problemu. Bilety kupiliśmy takie, można by powiedzieć, po mojemu w tej i nazad. Znaczy godzinę, bo to była niedziela, a my musieliśmy przejechać z centrum ze strefy 0 do strefy 3, więc no raz na godzinę to i tak jest nieźle. Takim wielkości
możliwości autokaru takiego polskiego. No, taki autokar to był regularny. Przejeżdżaliśmy ze strefy pierwszej do strefy trzeciej. Z zerowej do trzeciej. Aha, z zerowej do trzeciej. Przez 4 strefy jechaliśmy. Bilet kosztował w dwie strony 4,60 euro. Podróż minęła szybko, bezpiecznie. Tak, i co nas zaskoczyło po wejściu do autobusu? Głośna muzyka, leciał Crazy Frog z głośników. Jeszcze po prostu brakowało, aż kierowca zacznie papierosa odpalać. Się poczułem jak w latach 90. w Polsce. No, dokładnie. Nie fajnie. No, z radia, chorwackie radio miał odpalone na cały autobus. Tak wszyscy słuchaliśmy. Autobus po prostu miejski MPK. W Polsce jest to zabronione. Kierowca nie może słuchać muzyki, nawet nie może na słuchawkach słuchać. Mhm. No i bo przerwałam myśl, a chodziło mi o to, że dzięki temu, że mieliśmy tak nocleg trochę w oddaleniu, to mieliśmy okazję zobaczyć Chorwację od strony mieszkańców, od strony małych sklepików przy drodze, od strony kiosków, od strony komunikacji miejskiej również. Tak jak sobie żyją, od strony jakiej jeszcze? Od strony targu miejskiego. Od strony targu miejskiego, tak. Wczoraj wybraliśmy się w Rijece właśnie na taki targ, który jest przy Teatrze Narodowym imienia Iwana Zajca. I to po prostu było niesamowite, bo kramy były rozstawione z warzywami, z owocami, chwilę dalej ubrania, tam panowie sprzedawali, produkty lokalne, miody, bardzo dużo jakichś takich, dużo bakali różnego rodzaju, też miejscowych rzeczy, ale i też takich, które można w Polsce spotkać, orzechy włoskie, orzechy laskowe, jakieś migdały, no takie rzeczy. Także bardzo fajna atmosfera targu, takiego typowego targu ze straganami, a w tle Teatr Narodowy z damą kameliową na afiszu. Nie, to nie była dama kameliowa. Pikowa dama. Dama pikowa, tak. Opera Piotra Czajkowskiego. Wystawiana notabene 15 czerwca. No i tak właśnie sobie nam podróż mija. Przejechaliśmy razem 13 km. No i są azalie. Ojejku, na autostradzie cały rząd drzewek, azalii pięknych, kolorowych. Matko, jak to cudownie wygląda. Czy ty to widzisz? Widzę. To są... Piękne. No. O rety, jakie to jest cudowne. A są w Polsce takie kwiaty? Tak, ale nie widziałam w takim rozmiarze. Naprawdę, tutaj rosną w naturalnym środowisku, a w Polsce takie drzewka w doniczce można sobie wyhodować. No po prostu wow. I to się Jakaś- rozciąga na kilku kilometrach. Plantacja? O, a po prawej plantacja... Może oliwek? Jak się nazywała ta miejscowość z winem? Werbnik? Na wyspie Krka? Krk. No chyba Werbnik. Werbnik. Miasteczko słynące z plantacji winorośli i wyrabianego tam na miejscu wina. Jedno zresztą nie omieszkałam kupić. No, w każdym razie winorośle i z tych winorośli, z tych winogron tworzone jest wino. Tworzone jest wino regionalne. Jedno białe wino kupiliśmy. Kupiliśmy wino białe wytrawne o takim lekko słodkim smaku. Mogliśmy skosztować, zdegustować, tak wcześniej, odrobinkę. Zostaliśmy tam poczęstowani na miejscu w winiarni w tej miejscowości i tak później na spokojnie podjąć decyzję, które wino wziąć ze sobą. I oboje z Łukaszem orzekliśmy, że właśnie to, wytrawne. Łukasz nie jest fanem wytrawnego wina. Ja owszem lubię.
oboje orzekliśmy, że właśnie to wytrawne, ale z takim lekko słodkim posmakiem jest bardzo charakterystyczne i myślę, że może nawet zrobimy już z domu taką degustację jego, co? Czemu nie? Nie wiem, czy byłoby to dla Was ciekawe? Dajcie znać. Wrzucimy nazwę, wrzucimy zdjęcie, filmik z butelką, taki unboxing wina. To może być ciekawe. Po lewej mijamy właśnie Unboxing wina. unboxing, tak to się teraz nazywa. O kurczę. Nie, no, niesamowite jest to, bo minęliśmy Velebit i nagle zrobiło się płasko. Góry zostały za nami daleko już i jest krajobraz totalnie płaski. Tak jakbym normalnie z Bieszczad przeniosła się jakimś transportem, ale takim teleportem, nie transportem, do Wielkopolski. Tak, tam jest też płasko. Mijamy właśnie stację benzynową i mi się przypomniało, że to jest ciekawe. Na każdej stacji jest identyczna cena paliwa. Euro 28 za diesla, euro 38 za benzynę. I nie spotkaliśmy jeszcze stacji, na której ta cena byłaby inna. Jest identyczna cena na każdej stacji w całym kraju. Coś niespotykanego w Polsce po prostu. Czy tam walczą o klienta? Czy wiadomo, jest troszkę pewnie zmowa cenowa, no ale różnią się te stacje. No. Czasami kilometr dalej pojedziesz i jest kilka groszy różnicy, a tutaj co do centa jest ta sama cena. Tak, tu sporo mamy takich miłych zaskoczeń tutaj. Albo jak na przykład wczoraj rozmawialiśmy o tych barierkach, wracając z zatoki Zawratnica. Notabene zatoka z zatopionym wrakiem statku. Tuż pod powierzchnią wody widać zarys tego statku. Super sprawa, bardzo polecamy to miejsce. Tak, w miejscowości Jablanac, polecamy gorąco. W miejscu, tak, Jablanac trzeba przejść jakieś 15 minut od Jablanaca. Tam w Jablanac można zostawić samochód bezpłatnie. Parking jest po lewej stronie ulicy, a po prawej jest jeden pas do ruchu. Jest to droga jednokierunkowa przez całą wioskę. Wioska liczy 80 mieszkańców i naokoło tej wioseczki jest puszczona droga jednokierunkowa, a na poboczu możesz zostawić samochód. Także zostawiliśmy tam samochód. Wcześniej zjedliśmy jeszcze w knajpce przepyszny cevaci. Po prostu... Cevapcici. Jezus Maria. Cevaci? Cevapcici. W karcie raz jest napisane cevaci, a raz jest cevapcici. Nad tym też się zastanawiamy. Dlaczego tak jest? I czy te dwie potrawy się jakoś różnią, mimo że na zdjęciu jest to samo? Tak, to też jest ciekawe, więc też możecie dać znać w komentarzach. A my zjedliśmy i potem te 15 minut przeszliśmy brzegiem Adriatyku w stronę zatoczki. No i co ciekawe, to było to, że tam nie było żadnych barierek. Odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo jest pozostawiona po stronie turysty. Jakieś nieodpowiedzialne zachowania, jakby nie ma takiej nadkontroli. Mnie się to strasznie podoba. Ktoś powie, że no ale jak to bez barierki? Przecież może się dużo różnych dziwnych rzeczy trafić, ale dla mnie to jest takie właśnie jak powiedziałam, pozostawienie odpowiedzialności za własne zdrowie po stronie turysty. Dajcie znać też, co o tym myślicie. Mnie się to bardzo podoba, bo po prostu jeżeli się boję, to idę bliżej krawędzi, bliżej tej ściany skalnej i po prostu Idę albo dbam o nie siebie. idę. Jak idę albo nie idę? Idę albo nie idę. Wszystkie kary na mnie idą. To się wytnie. To był suchar w stylu Łukasza. Tak, 15 minut temu był suchar w stylu Weroniki, a teraz... A znasz ten filmik? Ale oczywiście. Idę albo nie idę. Chryste, idę chyba. Dzięki Tobie, kochanie. Widziałaś tam? Konwój rządowy jechał. Widziałam, no. Jest nagrany.
Także dużo takich miłych zaskoczeń nas tutaj spotyka w tym kraju. Miłym zaskoczeniem był też Budapeszt. Strasznie baliśmy się przeprawy przez Węgry. A w Splicie pada deszcz. Nie pada. No tak, pada Nie, teraz. ja nie wierzę. Może? Możliw? Tak, a jeśli chodzi o pogodę, polecamy apkę AccuWeather. Ona się dosyć dobrze sprawdza, ale jeśli chodzi o wiatry, o deszcze, to polecam od siebie windy.com. A podrzucił nam ją Jestem wolny. kolega, jestem wolny ze Splitu. Obejrzeliśmy bardzo dużo materiałów na temat Chorwacji przed przyjazdem tutaj, przygotowując się i między innymi trafiliśmy na jego kanał. Jest to człowiek, który przeprowadził się na Chorwację Dobra, za mało, nie wiem, żeby nawijać. Chyba kilka miesięcy temu. No, także najważniejsze rzeczy udokumentowaliśmy, w sensie zmianę atmosfery, nie atmosfery, co ja pieprzę. Udokumentowaliśmy zmianę pogody. Strefy, przejazd przez strefę. Bardzo silny wiatr dzisiaj wieje. Czuć podmuchy. Czuć bardzo silne podmuchy wiatru. Ten wiatr chorwacki nazywa się Bora czy Bori? Bura. Bura. Bura, możliwe sztormy, silne podmuchy wiatru, nawet do 200 km na godzinę. 200 km na godzinę, tak. Na szczęście nie dzisiaj. Dzisiaj jest, wieje, ale jest bezpiecznie. Wow. O kurczę. Tak wieje.